Siema, tu Wahacz. Nowa Honda Prelude to specyficzny i nieoczywisty w ocenie samochód, jeśli weźmiemy pod uwagę jego nadwozie, układ napędowy, cenę i wyposażenie, jakie się za nią dostaje. Jest to zarazem jednak niewątpliwie auto, które ma w sobie to coś. Zapraszam na test, gdzie przedstawię ten model bliżej. Zaczynając od nadwozia, to Prelude nawiązuje swoją bryłą w pewnym stopniu do Civica. W internecie spotkałem się ze sformułowaniami, że jest to Civic w formie coupé. I chociaż podobieństwa można oczywiście znaleźć, to w ten sposób bohatera tego testu bym nie postrzegał, bo Honda zrobiła odpowiednio dużo, aby nadać mu indywidualny charakter. Od ogólnego projektu nadwozia, gdzie zgrabnie zaprojektowana została nowa linia boczna i auto nie jest ani zbyt powiedzmy płaskie, ani jajowate według mnie, aż po detale jak bardziej rozbudowane progi czy felgi z niebieskimi zaciskami hamulców. Dodając do tego niską bryłę, coraz rzadziej spotykaną w zdominowanych przez crossovery czasach, dostaje się auto, które moje oko regularnie cieszyło i w opcjonalnym, kosztującym 4200 zł niebieskim lakierze przyciąga też sporo uwagi innych. Brakuje mi tutaj za to bezramkowych szyb, które by do samochodu tego typu pasowały akurat. Pomimo sportowego nadwozia, pod maską Prelude może pracować jednak tylko jeden silnik, czyli hybryda 184 konie oparta o 2-litrową benzynę i tutaj mamy już taki sam układ jak w Civicu i jest to jeden z czynników wspominanej nieoczywistości testowanego modelu. W kabinie nawiązania do Civica również można dostrzec, ale tutaj projekt wydaje mi się trochę bardziej elegancki w detalach, na przykład na obszarach pomiędzy nawiewami. Zmiana kolorystyki nie wymaga dopłat, można mieć albo czarne wykończenie, albo z biało-niebieskimi akcentami, tak jak w egzemplarzu testowym, co wydaje mi się znacznie ciekawsze stylistycznie. Wspominane obszary są też bardzo przyjemnie wykończone, bo mamy materiałowe, lekko włochate wstawki z wyszytą nazwą modelu. W połączeniu z dobrą jakością tworzyw w innych miejscach całość robi pozytywne wrażenie estetyczne. W Prelude obecne są też unikatowe dla Hondy fotele, które świetnie się moim zdaniem prezentują. Jest to kolejny punkt po nadwoziu, który może wzbudzić u użytkownika tego modelu uśmiech po podejściu do samochodu. Nie są to takie zwykłe konstrukcje jak w Civicu, nie są to też sportowe kubełki jak w Civicu Type R, a coś pomiędzy, bo mamy rozsądną miękkość, że spokojnie odbyć można w nich dłuższą podróż, ale obecne jest zarazem wyraźne wyprofilowanie boczków. Wyposażone są one także w podgrzewanie i to niestety tyle. Nie ma elektrycznej regulacji, nawet podparcia lędźwiowego. Nie można także wydłużyć siedziska, które akurat jak dla mnie jest za krótkie. I to jest rozczarowujące, jeśli weźmiemy pod uwagę cenę Prelude, ponieważ samochód kosztuje u nas 214 500 zł, a w topowo wyposażonym Civicu za 161 400 zł elektryczne sterowanie foteli jest. I to jest kolejny punkt związany z nieoczywistością, o którym wspominałem na wstępie, bo testowany model pomimo wyraźnie wyższej ceny nie oferuje żadnego ekstra wyposażenia funkcjonalnego, ustępując nawet Civicowi. W Hondzie Prelude mamy także ciaśniejszą tylną kanapę i przez ciaśniejszą rozumiem taką, gdzie jakakolwiek dorosła osoba z nogami nie będzie miała możliwości dłużej wysiedzieć. Jakoś tutaj wcisnąłem, ale ilość miejsca na nogi jest tak niewielka, że musiałbym je jakoś bardzo nienaturalnie trzymać i nie dałbym rady tak podróżować. A gdybym już nawet jakoś się wcisnął, to musiałbym jeszcze coś zrobić z głową. To też nie jest łatwe, ponieważ żeby jakoś móc jechać, to musiałbym ją obrócić albo 90 stopni w bok, albo do przodu. Ogólnie ta tylna kanapa jest czysto symboliczna, tylko do jakichś fotelików dziecięcych, czy coś w tym stylu. Nawet widać, że producent zbytnio uwagi do niej nie przywiązywał, ponieważ ma ona zupełnie inne, gorsze materiałowe wykończenie niż fotele z przodu. Idąc dalej do tyłu, w testowanym modelu mamy nietypowy kształt klapy bagażnika, która jest bardzo długa, co pociąga za sobą też budowę otworu załadunkowego, który również jest długi, ale za to wąski oraz ma wysoki próg załadunkowy. Jeśli ktoś już by go sforsował z bagażami, to do dyspozycji dostaje się 269 litrów w takim domyślnym położeniu albo 663, gdy złoży się oparcia tylnej kanapy. Trzeba brać poprawkę na lekki uskok na podłodze, ale ogólnie ta przestrzeń na włożenie jakichś 2 walizek czy coś w tym stylu wygląda rozsądnie. Całościowo jednak Prelude pod kątem praktycznym, mówiąc delikatnie, nie jest samochodem idealnym, no ale tutaj spokojnie można znaleźć usprawiedliwienie, bo nikt nie kupuje takiego coupé, aby było maksymalnie pakowne. Autami tego typu ma się wyróżniająco dobrze jeździć i w tym aspekcie testowany model nie zawodzi, chociaż to też zależy od indywidualnych oczekiwań związanych z silnikiem. Tak jak wspominałem na początku, w Prelude znaleźć może się tylko jedna jednostka, znana dobrze z innych modeli Hondy hybryda 184 konie z napędem naprzód.
Mechanizm jej działania zależy od sposobu przyspieszania i ruszając, tocząc się w korkach albo utrzymując prędkość, można robić to tylko w trybie elektrycznym. Podczas umiarkowanego przyspieszania benzynowiec robi za generator energii dla silnika elektrycznego, który to dopiero wprawia koła w ruch, a podróżując szybko, silnik spalinowy też może włączyć się w bezpośrednie napędzanie kół. Podczas normalnej jazdy sprawdza się to bez zarzutu, bo samochód zachowuje się bardzo płynnie, ma też sprawne reakcje na wciskanie gazu, trochę w stylu aut elektrycznych, ale sposób pracy tej hybrydy na pewno nie jest sportowy. Też dynamika nie robi z tego auta wyścigówki, tak Prelude przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Aby poprawić trochę odczucia z przyspieszania, testowany model zyskał ekskluzywny dla siebie tryb S plus Shift, w którym wskaźnik procenta wykorzystania mocy na zegarach zmienia się na zwykły obrotomierz, a samochód bardziej w stylu właśnie zwykłej benzyny operuje obrotami, symulując zmianę fizycznych biegów i faktycznie można to odczuć, chociażby bawiąc się trochę łopatkami, a zmianie przełożeń przy odcince towarzyszy czasami nawet lekkie szarpnięcie. Wrażenia wzmocnić można także wybierając z menu bardziej sportowy tryb wydechu, ale przyznam, że to wszystko nie zmieniało jakoś diametralnie odczuć z jazdy. To znaczy wciąż czułem, że jest to maskowanie prawdziwego charakteru hybrydy. Fajne, trzeba przyznać, i gustownie zrobione, ale wciąż maskowanie, dlatego poza okresami, aby sprawdzić, o co w ogóle chodzi, nie czułem wielkiej potrzeby, aby na S plus Shift jeździć, tylko wolałem tryb zwykły. Na ostrzejszych parametrach auto owszem trochę sprawniej reaguje na wciskanie gazu też, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy i Prelude po prostu szybki na poziomie sportowych modeli nie jest. Jest za to w zupełności wystarczający, aby bezpiecznie i przyjemnie podróżować w dobrym tempie na dowolnym rodzaju drogi. Też niewiele pali, ponieważ w Warszawie uzyskiwałem rezultaty w okolicach 4,5 litra na 100 km. Na zwykłych, chociaż dosyć krętych drogach pozamiejskich rezultaty wynosiły około 5 litrów, a na ekspresówkach komputer pokładowy pokazywał 6,5 litra. Na drogach szybkiego ruchu swoją drogą testowana Honda mogłaby być lepiej wyciszona. Ogólnie układ napędowy w Prelude może rozczarować, wciąż pozwala on fajnie i dynamicznie pojechać po zakrętach, ale auto z zewnątrz po prostu obiecuje więcej niż później dostarcza. Na szczęście silnik to nie jedyny punkt związany z wrażeniami z jazdy, a jeśli chodzi o zestrojenie układu kierowniczego, to do Prelude nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie jest on jakiś ostry w wyścigowym stylu, ale przy pewnym wygładzeniu, które sprawdza się na publicznych drogach, zapewnia bardzo dobrą precyzję i bezpośredniość reakcji, dzięki czemu jazda sprawia tu dużo frajdy. Mało aut już teraz można spotkać dających takie wrażenia. Zawieszenie w Prelude zyskało rozwiązania zapożyczone z Civica Type R i wyposażone jest chociażby w adaptacyjność i ono również sprawdza się elegancko. Testówka bez względu na ustawienia należy do grona twardszych samochodów, ale nie do przesady, a po włączeniu odpowiedniego trybu robi się już naprawdę sztywna. Ta opcja może sprawdzić się gdzieś na torze, bo na zwykłych drogach, nawet na ostrych zakrętach i na ustawieniach normalnych, nie czułem jakiejś niestabilności, auto prowadziło się bardzo pewnie. Do tego dochodzi nie jakaś wyjątkowo, ale wciąż niska pozycja za kierownicą i bardzo fajne widoki, przyznam, czy to na przetłoczenia na masce, czy na tylne nadkola w lusterkach i dzięki temu wszystkiemu bez problemów można przymknąć oko na jednostkę napędową, gdy weźmie się ogół wrażeń zapewnionych przez ten model pod uwagę. Widać po prostu, że projektanci nie postawili tutaj na czystą moc, a coś innego i w tych innych aspektach nie ma rozczarowania. System multimedialny w Prelude ma takie samo oprogramowanie jak w innych Hondach, co oznacza przestarzale już wyglądający interfejs, ale mający swoją logikę, ponieważ te kafelki na ekranie domowym nie można sobie dostrajać pod kątem kolejności. Tak samo można dostroić zawartość tej belki na dole, więc tutaj zawsze można sobie mieć to, co nas interesuje, na przykład odpalając nawigację, mieć łatwo dostępne skróty na dole. No i tutaj to wszystko jest nieprzekombinowane, jeśli chodzi o wygląd tych przycisków, tego typu sprawy, więc jest ok. Też szybkość działania jest odpowiednia. Największe dwa minusy, jakbym tutaj zobaczył, to rozmiar tego ekranu,
ponieważ jest on dosyć mały, jeszcze biorąc pod uwagę, że ta belka na górze i na dole zawsze jest, to ta przestrzeń robocza jest ograniczona. Nie jest jakaś tragiczna, ale już można by oczekiwać czegoś więcej. I też, że Android Auto jest tutaj tylko dostępny po kablu, Apple CarPlay dopiero można łączyć bezprzewodowo. To zdecydowanie powinno zostać poprawione, ponieważ jednak brakuje tego. Na plus za to zaliczyłbym fakt, że mamy fizyczne przyciski wstecz czy domowy, co ułatwia poruszanie się po tym systemie. Ale fakt zostaje, że wyraźnie przydałoby mu się jakieś odświeżenie, za to jestem zwolennikiem tego, że Honda nic nie majstruje przy panelu klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny, przyjemnie działa, te pokrętła fajnie tak klikają podczas obrotu, i też jeśli chodzi o projekt, to ja nie widzę tutaj jakiegoś pola do poprawy. Jeszcze niżej mamy dwa porty USB-C, są to jedyne USB na pokładzie, nie ma żadnych z tyłu, co jeszcze potwierdza, że Honda nie przewidywała za bardzo, że ktoś tam będzie podróżował. Mamy także złącze 12V oraz indukcyjną matę do ładowania na tunelu środkowym, poza wyborem trybów jazdy. Mamy także biegi, które mają specyficzną budowę. Nie ma żadnej dźwigni czy coś w tym stylu, ale ponieważ te wszystkie przyciski są od siebie tak mocno różne pod kątem budowy, to też nie ma jakichś większych szans, żeby się pomylić. Wymaga to oczywiście chwili przyzwyczajenia, ale mnie nigdy w żadnej też innej Hondzie nie sprawiało problemów. Na elektronicznych zegarach dostrajać można zawartość zarówno lewej, jak i prawej tarczy. Z lewej strony mamy wyłącznie multimedia, więc ta przestrzeń się moim zdaniem trochę tutaj marnuje, ponieważ z prawej są wszystkie inne wskazania związane z działaniem samochodu, typu komputer podróżny, czy też jest bardziej sportowe wskazanie przeciążeń. Ale generalnie ta lista jest długa, można sobie część z tych wskazań usunąć w menu i wtedy ta lista jest bardziej spersonalizowana. Ale fakt zostaje, że wciąż jest duża dysproporcja w użyteczności moim zdaniem pomiędzy tą lewą i prawą tarczą. Wolałbym, żeby można było sobie to jakoś bardziej miksować, ale dostęp do tych wszystkich najważniejszych informacji jest. Za obsługę elektronicznych zegarów odpowiadają aż dwa pokrętła, jedno za prawą stronę, drugie za lewą. Jest to moim zdaniem pewien przerost formy nad treścią. Jedno tylko z jakimś przełącznikiem by w zupełności moim zdaniem wystarczyło, ale i tak rozmieszczenie przycisków jest wygodne. Z lewej strony poza tym pokrętłem mamy jeszcze obsługę systemu audio bezproblemową, a z prawej mamy także asystentów bezpieczeństwa, również z rozsądnie rozmieszczonymi przyciskami. Sportowy klimat kierownicy w Prelude budować mają niebieskie szwy, mamy także metalowe i przyjemnie pracujące łopatki, a na szczycie znajduje się sygnalizacja pozycji 0. Ogólnie sposób obsługi Prelude jest typowy dla Hondy, zatem osoby poszukujące tradycyjnego podejścia opartego o fizyczne elementy sterujące będą zadowolone. Nie zmienia to jednak faktu, że na przykład mankamenty systemu multimedialnego w samochodzie za ponad 200 000 złotych dokuczają bardziej niż w takim, który można kupić poniżej 150. To samo mogę powiedzieć o kamerach w testowanym modelu, bo nie ma tutaj nawet w opcji systemu 360 stopni, a obecna jest tylko jedna z tyłu, która oferuje rozsądną jakość, ale nie jest to nic, czym Honda mogłaby się chwalić. Bardziej rozbudowani asystenci parkowania mogliby się trochę tutaj przydać, ale też nie są jacyś krytyczni, bo całkiem nieźle mogłem wyczuć krańce nadwozia do przodu. Z tyłu mamy z jednej strony bardzo masywne słupki, a z drugiej kształt szyby sprawia, że sporo się za nią widzi. Prelude swoją drogą ma 452 cm długości i 188 cm szerokości. Wspominałem o tym, że kamer 360 stopni nie można do testowanego modelu dokupić i nie jest to wyjątek, bo jego cennik opiera się o jedną wersję wyposażeniową nazwaną Advance, do której praktycznie nic dodać nie można. Wybrać można jedynie inny kolor lakieru, inny wzór felg, ciemne wykończenie drobiazgów jak znaczki oraz dodatkowe oświetlenie kabiny i to tyle. Abstrahując już porównania z Civiciem, to ogólny poziom wyposażenia w Prelude wypada ok. Jest to typowa Honda, więc nic ekstra względem pozostałych modeli tego producenta się tutaj nie znajdzie, nie ma jakichś wielkich bajerów, ale mamy dwustrefową klimatyzację, dostęp bezkluczykowy, adaptacyjne światła LED, trochę systemów bezpieczeństwa z aktywnym tempomatem, zatem jeździć bezproblemowo się da. Jeśli ktoś jednak poszedłby w stronę zwyczajniejszego, ale lepiej wyposażonego Civica, to przykładowo takie auto w wersji Advance można mieć także za 2091 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym u partnera WH TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim leasingu i wykupie końcowym 30%, a wpisując w uwagę do zamówienia hasło WH Free można mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu.
Testowany egzemplarz nie został wyposażony w pakiet dekoracyjnego oświetlenia wnętrza, ten opcjonalny, o którym wspominałem. Tam za 5400 zł mamy podświetlenie uchwytów na kubki, też bardziej wyraziste podświetlenie progów na drzwiach, czy po otworzeniu tych drzwi mamy też logo rzucane na podłoże. Tutaj nic takiego nie ma. Mamy jedynie rozproszone źródła światła, podświetlone są kieszenie w drzwiach, przestrzeń na nogi, też jest lampka na podsufitce, rzucająca lekki blask na tunel środkowy. Nie jest to nic, co jakoś bardzo mocno robi różnicę. W kamerze to kiepsko widać, gołym okiem lepiej, ale jednak trochę rozjaśnia tą kabinę, gdy jest ciemno, więc to jest ok. Mamy także dużą czytelność, ponieważ instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, no i nie ma też żadnych braków w tym podświetleniu. Przednie światła w Prelude mają dosyć prosty, ale wciąż wyrazisty i pasujący do wyglądu nadwozia projekt. Segmenty do jazdy dziennej okazjonalnie pełnią w nich także rolę kierunkowskazów. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach wyglądają tak. Z tyłu ludzie z Hondy mieli podobny pomysł na oświetlenie co z przodu, to znaczy mamy listwę bez jakichś ostrych krawędzi, fajnie wtapiającą się w otoczenie, pod nią umieszczony jest pasek do kierunkowskazów. Niby nie ma tutaj żadnych bajerów czy coś, ale całość komponuje się moim zdaniem z nadwoziem bez zarzutu i samochód po zmroku wygląda moim zdaniem po prostu dobrze. Adaptacyjne światła LED w testowanym modelu mają tak wygaszać fragmenty wiązki pionowo, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Robią to niestety w ograniczonym zakresie, bo gdy jakiś inny pojazd znajdował się bliżej przede mną, to nieraz prawe pobocze nie było praktycznie wcale mocniej oświetlone niż zwykłymi mijania, a lewe było co prawda doświetlone, ale w niewielkim stopniu na współczesne standardy. Lepiej sytuacja wypada, gdy inne samochody były dalej i też Honda nieźle je wtedy wykrywała, chociaż na długich prostych czasami jak dla mnie się z tym spóźniała. Nie sądzę jednak, aby w stopniu, aby kogoś realnie oślepić. Za to po odpaleniu po prostu pełnej wiązki była ona mocna i wysoka, więc o tym złego słowa nie powiem. Ogólnie jednak adaptacyjne LEDy w Prelude odstają od rozwiązań konkurencji, trochę pomagają, ale nie ma co po ich adaptacyjności oczekiwać zbyt wiele. Podsumowując, Honda Prelude to samochód, którego cena, jak w mało którym innym testowanym przeze mnie modelu, zależy od oczekiwań, przy czym muszę przyznać, że bez względu na nie, ze zdroworozsądkowego punktu widzenia, nie ma ten model moim zdaniem za bardzo sensu, bo owszem, ma sporo powiedzmy punktów fajności więcej niż Civic, ale jazda nim nie zmienia tak fundamentalnie odczuć, aby móc zracjonalizować sobie wydanie np. 60 000 złotych więcej, zwłaszcza gdy popatrzymy na wyposażenie. Jeśli ktoś poszukuje samochodu o sportowych osiągach, to tym bardziej ta racjonalizacja będzie trudna, bo Prelude jest po prostu zrywnym, ale zwyczajnym pod tym kątem modelem. Ale wciąż, jeśli tylko kogoś stać na taką motoryzacyjną zabawkę, to i tak będę zdecydowanie polecał sprawdzenie Prelude, ponieważ oferuje on jednak unikatowe jak na współczesne standardy wrażenie i klimat podróży, których na pieniądze nie da się przeliczyć i mnie z dużą przyjemnością się nim jeździło. Trzeba po prostu być świadomym tego, czym to auto jest. I to wszystko, co przygotowałem o tej nowej, bardzo ciekawej Hondzie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!